Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak wyglądają plany budowy drogi ekspresowej S74 z województwa łódzkiego przez świętokrzyskie do podkarpackiego. Dostałem od Was mnóstwo próśb o zrobienie materiału o tej właśnie drodze, więc dziś film na jej temat. W materiale omówię cały przebieg S74, ale zacznę nietypowo, ponieważ od okolic Łodzi, a konkretnie od węzła Łódź Południe. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że jest szansa na powstanie drogi, która łączyłaby dwie części drogi S8, czyli Wrocław-Łódź Południe, z odcinkiem Piotrków-Trybunalski-Warszawa. Łącznik miałby zaczynać się na węźle Łódź Południe, a kończyć w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego na drodze S8. Po pierwsze, taka droga realnie odciążyłaby autostradę A2 Warszawa-Łódź. Nie ukrywajmy, że obecnie mało kto jadąc z Wrocławia do Warszawy lub odwrotnie korzysta z S8 z tego odcinka. Zdecydowana większość aut porusza się po autostradzie A2 i A1. Po drugie, łącznik ten byłby idealnym początkiem właśnie trasy S74. Obojętnie czy droga po wybudowaniu będzie się nazywała S8, S12 czy S74, a może będzie miała podwójny numer, to uważam, że jej powstanie jest bardzo ważne. Co ciekawe, węzeł Łódź Południe jest wybudowany w taki sposób, że nie wymaga on burzenia. Należy wybudować 4 brakujące łącznice oraz doprowadzić drogę od strony Tomaszowa Mazowieckiego. Natomiast połączenie nowej drogi z istniejącą trasą S8 Piotrków-Trybunalski-Warszawa wymagałoby budowy nowego lub rozbudowy któregoś węzła w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego. Obecnie z dość mglistych planów można wywnioskować, że wpięcie to może mieć miejsce na węźle Tomaszów Mazowiecki Południe. Od tego węzła trasa S74 przechodziłaby w kierunku południowo-wschodnim. Gdzieś w połowie drogi pomiędzy Sulejowem a Opocznem, w miejscu nazwanym roboczo węzeł Kozenin, będzie połączenie z planowaną drogą S12 Piotrków Trybunalski, Radom, Lublin, Chełm, granica z Ukrainą. I powiem teraz coś, co wielu może z Was zaskoczyć lub zdziwić, ale uważam, że jeśli powstanie droga od węzła Łódź Południe do węzła Kozenin, to planowana droga S12 od Piotrkowa Trybunalskiego do węzła Kozenin jest w mojej opinii zbędna. Obecnie wspólny odcinek DK12 i DK74 jest bardzo mocno obciążony ruchem, ale załóżmy, że mamy wybudowaną drogę od węzła Łódź Południe do węzła Kozenin i popatrzmy na mapę kraju trochę szerzej. Kierowcy jadący od strony Gdańska, Torunia, Bydgoszczy i Łodzi, chcący jechać w stronę Kielc lub Radomia, którzy teraz muszą używać DK12 pomiędzy Piotrkowem a Sulejowem, wybiorą nowy łącznik i później S12 lub S74. Kierowcy jadący od strony Poznania i Szczecina również. Ci jadący od strony Wrocławia do Kielc lub Radomia tak samo. Oprócz ruchu lokalnego droga S12 byłaby używana jedynie przez niewielki potok aut chcących jechać od strony Górnego Śląska w kierunku Radomia i odwrotnie oraz jadących z Bełchatowa w kierunku Radomia i odwrotnie. Jednak dla relacji Radom-Górny Śląsk będą również inne drogi, czyli S7 z A4 o podobnej łącznej długości lub nawet jeszcze krótsza S7 plus droga krajowa nr 78. Zanim zostanie zbudowana S12, DK78 między S7 i S1 będzie już przebudowana w całości, na znacznej części jako nowa droga w przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu lub przekroju 2+1, a częściowo jako zmodernizowana droga jednojezdniowa. Jeśli za jakiś czas zostaną wprowadzone opłaty na całej autostradzie A1, to tym bardziej S7 plus DK78 może być najbardziej popularną trasą z okolic Radomia na Górny Śląsk. W efekcie między Piotrkowem a Kozeninem pozostanie głównie ruch lokalny i choć niewątpliwie przyda się tam nowy przebieg drogi wyprowadzający ten ruch poza teren zabudowany, to jego budowa w klasie drogi ekspresowej okaże się moim zdaniem zbędna. Następnie przebieg drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Opotowa jest już znany. 3 lutego 2023 roku nastąpiło rozpoczęcie przetargu na S74 od granicy województwa łódzkiego ze Świętokrzyskim do wsi Mniów długości 27 km. Droga na tym odcinku albo będzie przebiegała w śladzie istniejącej DK74, albo dość blisko niej. Po drodze będą następujące węzły drogowe. Ruda Maleniecka, gdzie S74 będzie krzyżowała się z DK42.
Radoszyce, tutaj będzie węzeł S74 z drogą wojewódzką nr 728 oraz węzeł Smyków z drogą powiatową. Na odcinku od wsi Mniów do węzła Kielce Zachód jest już podpisana umowa na projekt i budowę drogi. 5 stycznia bieżącego roku został złożony wniosek o ZRID. Ten 16,5 km odcinek wybuduje firma Mirbud. Oddanie całkowicie nowej wylotówki z Kielc w stronę Łodzi ma nastąpić do końca 2025 roku. Po drodze będą węzły drogowe Mniów, gdzie będzie zjazd na byłą DK74 oraz węzeł Bugaj, gdzie będzie połączenie z drogą wojewódzką 748. Na węźle Kielce Zachód S74 połączy się z S7 Warszawa-Kraków za pomocą węzła zespolonego. Są to tak naprawdę 2, a nawet 3 węzły oddalone od siebie o 1,5 km. Część południowo-zachodnia, do której zostanie doprowadzona S74 od strony Łodzi, jest już wybudowana od kilku lat, ale jest nieczynna. Podobnie jak w przypadku węzła Łódź Południe, czeka ona na doprowadzenie drogi. Pokazany przeze mnie odcinek o długości 1 km będzie wspólnym przebiegiem S7 i S74. Jednak należy tu zaznaczyć, że jeśli ktoś porusza się po S7, a inna osoba po S74, to te potoki ruchu nie będą się ze sobą krzyżowały. Jezdnie drogi S7 są poprowadzone wewnątrz, a jezdnie S74 na zewnątrz. Oczywiście jak ktoś będzie chciał wjechać na S7, to jest i będzie taka możliwość. Warto tu również zwrócić uwagę, że zjazd z odcinka wspólnego w stronę Kielc jest wykonany bardzo dobrze. To jest to, o czym zawsze mówię, że nie można sztucznie zawężać łącznic do jednego pasa. 3 pasy rozdzielają się tu na 2 łącznice o 2 pasach każda i w prawie wszystkich takich miejscach na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce albo lewa, albo prawa łącznica jest na samym początku zwężana do jednego pasa po to, by zaraz później rozszerzyć się do 2 pasów. Przepustowość relacji skrętnej jest wtedy limitowana właśnie przez to najwęższe miejsce, a drugi pas zbudowany na całej reszcie łącznicy to de facto pieniądze wyrzucone w błoto. Tutaj mamy to bardzo dobrze rozwiązane. Z prawego i środkowego pasa możemy pojechać w stronę Kielc, a ze środkowego i lewego w stronę Warszawy. Każda z relacji ma zachowaną ciągłość 2 pasów ruchu i żadna nie jest sztucznie zawężona. W zachodniej Europie takie rozwiązanie jest standardem na dużych węzłach autostradowych, a my wolimy zawężać łącznicę. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Po skręceniu na węźle w prawo wjeżdżamy do Kielc. Tutaj 24 stycznia 2023 roku została podpisana umowa na projekt i budowę 5-kilometrowego odcinka S74 w granicach miasta Kielce. Drogę wybuduje Intercore, a wartość umowy to 713 milionów złotych. Oddanie ma nastąpić w połowie 2026 roku. Droga zostanie poprowadzona w istniejącym śladzie DK74 od węzła Kielce Zachód do węzła o wdzięcznej nazwie Kielce Bocianek. Trasa w większości zostanie poprowadzona w wykopie, co ma skutecznie odseparować ruch tranzytowy od lokalnego. W ciągu 5-kilometrowego odcinka powstaną 2 tunele długości 300 i 500 metrów. Po drodze zostaną wybudowane 2 węzły drogowe Kielce Herby oraz Kielce Skrzetle. Należy tu zaznaczyć, że wszystkie połączenia komunikacyjne, które teraz występują na osi północ-południe, zostaną zachowane dla ruchu samochodowego, jak i pieszego. Lokalne skrzyżowania znajdą się nad drogą ekspresową, większość pozostanie na dotychczasowym poziomie. Jako ciekawostkę powiem tutaj, że S74 znajduje się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o planowane autostrady i drogi ekspresowe, gdzie istniejąca jednojezdniowa droga jest najbardziej przeciążona ruchem. Odcinek DK74 od Miedzianej Góry do Kielc zajmuje drugie miejsce w Polsce ze średnim ruchem 24 do 26 tysięcy pojazdów na dobę. Więcej użytkowników ma tylko przyszła S19, obecnie DK19 między Lubartowem a Lublinem. Na trzecim miejscu w kraju znajduje się natomiast wspólny przebieg DK12 i DK74 z Piotrkowa do Sulejowa, który w przyszłości zostanie odciążony przez omówioną na początku filmu drogę Łódź Południe-Kozenin. Do pierwszej dziesiątki tego zestawienia zalicza się jeszcze kolejny odcinek DK74 pomiędzy Cedzyną a Radlinem. Top 20 takich dróg omówiłem w filmie, który widzicie w prawym górnym rogu. Pomiędzy węzłem Kielce-Bocianek a wspomnianą przed momentem wsią Cedzyna znajduje się jedyny jak na razie czynny odcinek drogi S74. Jego długość to niecałe 7 km. 3 lutego bieżącego roku rozpoczęto przetargi na odcinki S74 od Cedzyny do Opatowa o łącznej długości 48 km.
Kierowcy stojący codziennie w korkach do ronda w Cedzynie musieli uzbroić się w anielską cierpliwość, bo S74 była tu gotowa do ogłoszenia przetargów już ponad 1,5 roku temu, lecz były one cały czas opóźniane przez brak finansowania dla tej inwestycji. Po tak długim oczekiwaniu przetargi w końcu rozpoczęto i teraz czekamy na złożenie ofert. Na tym odcinku po drodze mają powstać węzły Radlin, połączenie z drogą wojewódzką 745, Wola Jachowa, węzeł z drogą wojewódzką 753, Makoszyn z drogą powiatową, Łagów, węzeł z drogą wojewódzką 756, Baćkowice z drogą powiatową oraz Opatów. Tutaj musimy się na dłużej zatrzymać, bo właśnie rozpoczyna się budowa obwodnicy Opatowa. Głównym wykonawcą prac jest Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu to 431 milionów złotych. Droga ma zostać otwarta w pierwszej połowie 2025 roku. Budowana trasa składa się z kilku odcinków. I tak, w budowie jest przyszły ślad S74 od strony Kielc w kierunku Tarnobrzega i Stalowej Woli. Droga budowana jest po południowej stronie miasta. Również w budowie jest dwujezdniowa zachodnia obwodnica Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 9. Te dwa odcinki, czyli południowy i wschodni, mają łącznie 11,8 km, a łączy je węzeł Opatów. Dodatkowo na północy miasta powstanie drugi węzeł, gdzie od DK9 odchodzić będzie jednojezdniowa obwodnica północna w stronę DK74. Dopóki nie zostanie wybudowany odcinek S74 od Opatowa w stronę Tarnobrzega, to ten odcinek będzie się nazywał DK74. Jednak w przyszłości, po wybudowaniu dalszego ciągu S74, droga albo zmieni numer na inny numer drogi krajowej, albo stanie się drogą wojewódzką. Po wybudowaniu tych trzech odcinków Opatów czeka radykalna poprawa. Z miasta nie mającego żadnej obwodnicy zamieni się w miasto posiadające bardzo dobrą obwodnicę stanowiącą aż 3/4 koła, która całkowicie uwolni je od ruchu tranzytowego. Omówię teraz prawdopodobny przebieg S74 od Opatowa do drogi ekspresowej S19. Nie jest on jeszcze znany, ponieważ nie ma tutaj wydanej decyzji środowiskowej. Jednak z map zaprezentowanych do analiz można przyjąć, że droga będzie miała mniej więcej następujący przebieg. Po minięciu Opatowa droga dalej będzie szła w kierunku południowo-wschodnim. Po drodze planowane są następujące węzły drogowe. Lipnik na połączeniu S74 z drogą krajową nr 9. I tu ciekawostka. Jeśli nic się nie zmieni, to od węzła Opatów do węzła Lipnik będzie to wspólny przebieg S74 z DK9. DK9 nie jest planowana jako droga klasy S, jednak na tym odcinku będzie drogą ekspresową. Według mnie, jeśli droga na jakimś odcinku poprowadzona jest wspólnym śladem z drogą o wyższej kategorii, w tym przypadku z drogą ekspresową, to taka droga również powinna być oznakowana jako droga ekspresowa. Taki sam przypadek jest obecnie w Bydgoszczy, gdzie po obwodnicy miasta poprowadzony jest wspólny przebieg S5, S10 i DK25. Nie jest przecież tak, że jak ktoś jedzie po drodze S5, to może jechać 120 km na godzinę, a jak ktoś jedzie w ciągu DK25, to musi jechać 100 na godzinę. To są takie dziwne niuanse w naszym drogownictwie, które mi się nie podobają. Następny planowany węzeł to Samborzec, gdzie S74 przetnie się z DK79. Zaraz za nim ma być nowy most nad Wisłą. Po jej minięciu znajdziemy się w województwie podkarpackim. Zaraz za Wisłą planowany jest węzeł Tarnobrzeg na połączeniu S74 z drogą wojewódzką nr 723. Kolejny węzeł to Gorzyce z drogą powiatową. Następnie S74 przetnie się z drogą krajową nr 77 na węźle Zaleszany. Kolejne węzły to Turbia z drogą powiatową, Radomyśl z drogą wojewódzką 855, Pysznica i Kłyżów z drogami powiatowymi. Miejmy nadzieję, że są to nazwy robocze. Z racji odległości S74 od Stalowej Woli uważam, że np. węzeł Pysznica powinien się nazywać Stalowa Wola. Ostatnim węzłem w ciągu S74 będzie węzeł o roboczej nazwie Zapacz we wsi Zarzecze. W mojej opinii ten węzeł mógłby się nazywać Nisko Północ. Będzie to połączenie S74 z wybudowaną już drogą ekspresową S19 z Rzeszowa do Lublina. Zastanawiam się, czy po wybudowaniu S74 osoby jadące na linii Kielce-Rzeszów i odwrotnie będą jechały S19 na północ i później skręcały w lewo, czy jednak wybiorą DK9. Wydaje się, że będzie to trochę naokoło. Tak samo na linii Lublin-Kielce. Po otwarciu S12 z Radomia do Puław, ruch pomiędzy Lublinem a Kielcami będzie używał S7 i S12, a nie S19 i S74. Jednak na razie jest to trochę gdybanie. Cieszę się, że kolejna droga powoli przechodzi z fazy planowania do fazy realizacji. Dalej na wschód S74 nie jest planowana, natomiast planowana jest budowa aż 5 nowych obwodnic na DK74. Omówiłem je w filmie o programie 100 obwodnic, link w prawym górnym rogu i w opisie.
połączeniu z istniejącą obwodnicą Frampola oznacza to, że DK74 między Janowem Lubelskim a Zamościem w większości swojego przebiegu będzie prowadziła nowym, komfortowym śladem. Jeśli docelowo powstanie cała S74, a odcinek od węzła Tomaszów Mazowiecki Południe do węzła Kozenin również będzie się nazywał S74, to droga ta będzie miała długość około 210 km. Droga na całej długości będzie posiadała dwie jezdnie po 2 pasy ruchu w każdą stronę, oprócz odcinka w Kielce, gdzie miejscami będą 3 pasy ruchu w każdą stronę. Wjechać i wyjechać z S74 będzie się dało jedynie na węzłach drogowych. Wzdłuż drogi powstaną również parkingi, czyli miejsca obsługi podróżnych. Bardzo dziękuję wymienionym osobom na znaku drogowym, które pomogły mi przy realizacji filmu. Pozdrawiam, Radek.